Podstawową zasadą stosowaną po zbiorze zbóż jest uprawa pożniwna mająca na celu przede wszystkim przerwanie parowania gleby. Gołe ścierniska należy pilniej zrywać niż te, na których zalega słoma pocięta i rozrzucona przez kombajn. Dylematem może być dobór odpowiedniego narzędzia i techniki. Czym można taką uprawę pożniwną skutecznie wykonać? Swego czasu do uprawy pożniwnej stosowano pługi podorywkowe. Jednak już dawno w większości gospodarstw zostały one zastąpione innymi narzędziami, których zastosowanie może poprzedzać orkę lub uproszczoną uprawę bezorkową. Najważniejszym zadaniem zastosowania agregatów ścierniskowych jest przerwanie parowania wody z gleby. Szacuje się, że utrata wody z gleby podczas płytkiej uprawy wynosi około 3 litry na metr kwadratowy, natomiast w przypadku podorywki pługiem jest dwukrotnie większa. Niewskazane jest opóźnianie uprawy pożniwnej i pozostawianie samosiewów chwastów na dłuższy okres. Chwasty, które osiągają wysokość 10 cm, powodują utratę wody na poziomie 12 litrów na metr kwadratowy. Jest to ilość, jaka jest niezbędna dla wschodzącego rzepaku. Do kolejnych zalet uprawy pożniwnej zalicza się równomierne rozprowadzenie i przyspieszenie rozkładu resztek pożniwnych na polu oraz ograniczenie zagrożenia ze strony chorób i szkodników. Coraz bardziej na popularności zyskuje płytka uprawa ścierniska do 5 cm. Inną koncepcją jest ultrapłytka uprawa na głębokość 2-3 cm. W tym rodzaju uprawy zastosowanie znajdują wały nożowe, kompaktowe brony talerzowe, grubery do płytkiej uprawy, jak i brony mulczowe. Intensywność parowania wynika z głębokości pracy i stopnia zagęszczenia, a nie typu użytego narzędzia. Duże znaczenie ma tu zamknięcie rowków po przejściu talerzy lub łap kultywatora. Przez bardziej pofałdowaną i spękaną powierzchnię traci się więcej wody. Liczne testy wykazują, że słoma pocięta przez kombajn i rozrzucona po powierzchni gruntu jest najlepszą warstwą izolacyjną. Wraz z postępem technologicznym pługi do podorywki zastąpiono kultywatorami ścierniskowymi i bronami talerzowymi, które dziś są praktycznie najczęściej używanymi maszynami do tego typu prac. Popularność kultywatorów ścierniskowych wynika z ich uniwersalności. Za pomocą tej maszyny wykonamy zarówno płytszą podorywkę, jak również głęboką, sięgającą nawet 35 cm uprawę. Kultywatory ścierniskowe stanowią szeroką gamę narzędzi Rolmako. Zadaniem tych narzędzi jest poderwanie ścierniska na całej szerokości roboczej i wymieszanie w górnej warstwie gleby za pomocą tzw. gęsiostópek. Przykładem może być kultywator przedsiewno-podorywkowy Rolmako U497. Inną opcją są redlice sercowe wraz z bocznymi skrzydełkami podcinającymi. Model Rolmako U453. W kultywatorze wielozadaniowym U436 zastosowano większą liczbę elementów roboczych aniżeli w wersji dwubelkowej. Przy pracy z dużą ilością resztek pożniwnych przepływ materiału jest dzięki dodatkowej belce znacznie ułatwiony. Gruber trzybelkowy jest rekomendowany w przypadku gospodarstw, które pragną stosować u siebie uprawę bezorkową. Do wyspecjalizowanych urządzeń do płytkiej uprawy gleby należą także brony talerzowe. W porównaniu z kultywatorami brony talerzowe są wydajniejsze i trwalsze. W konstrukcjach tych narzędzi talerze są umocowane w dwóch równoległych rzędach z oddzielną amortyzacją dla każdego z nich. Warto też wspomnieć tutaj brony mulczowe. Praca broną mulczową jest bardzo wydajna. W pewnym stopniu przyczynia się do oszczędzania wody i nawet nasiona chwastów dość dobrze kiełkują, bo nie są zbyt głęboko zasypane. Jednak tempo rozkładu słomy jest tu bardzo małe. Zabiegi tym narzędziem sprawdzają się głównie w stanowiskach przewidzianych pod rośliny jarę. Dokładne przykrycie resztek pożniwnych sprawi, że bez dostępu tlenu i w odpowiednich warunkach wodnych ulegną rozkładowi. Proces ten korzystnie wpływa na żyzność gleby. Pozostawione i nieprzykryte na powierzchni gleby resztki oraz uprawa zbóż po sobie jest miejscem rozwoju grzybów i szkodników. Długo pozostawione bez uprawy pole, zwłaszcza po zbiorze zbóż, może porastać samosiewami, a przerośnięte ściernistko i resztki słomy utrudnią dalszą uprawę. Pożniwna uprawa roli to głównie bronowanie, kultywatorowanie, gruberowanie oraz orka. Na kondycję ziemi wpływa jej zachwaszczenie, stan zbrylenia, typ i klasa, przenikanie do gruntu i magazynowanie w nim wody, a także stan odżywienia gleby składnikami pokarmowymi. Kluczowe znaczenie ma również czas rozpoczęcia prac po żniwach oraz interwały, w jakich wykonuje się poszczególne prace. Dlatego tak ważna jest właściwa ocena przez wykonującego wyżej wymienionych czynników oraz takie rozłożenie w czasie prac, by przyszła
wegetacja roślin przebiegała jak najkorzystniej. Podorywka to ważny zabieg agrotechniczny. Podstawowym jej zadaniem jest ograniczenie bezproduktywnego parowania wody oraz wymieszanie resztek pożniwnych i pozostałych nawozów mineralnych, organicznych czy wapna. Powszechnie przyjęło się, że podorywka musi zostać wykonana szybko. Nie oznacza to jednak, że możemy wykonać ją niestarannie, gdyż to istotny zabieg, który wpływa znacząco na dalsze planowanie. Można stwierdzić, że podorywka w pełni zasługuje na miano koniecznego zabiegu uprawowego. Powoduje ograniczenie strat wody, umożliwia ograniczenie stanu zachwaszczenia poprzez stymulowanie kiełkowania osypanych nasion roślin i chwastów, umożliwia pewną ekologizację produkcji poprzez eliminację glifosatu. Prowadząc agregaty uprawowe zaopatrzone w rozgarniacze słomy, trzeba koniecznie pamiętać, aby robić to po skosie pola w stosunku do przejazdu kombajnu, a sam zabieg trzeba wykonywać możliwie płytko. Może zastanawiasz się, kim w ogóle jesteśmy? Rolmako to producent maszyn rolniczych, w większości eksportujący swoje produkty na rynki zagraniczne. W tej chwili chcemy skoncentrować się na Polsce, chcąc wykorzystać doświadczenie zdobyte na międzynarodowym rynku, które stanowi solidną podstawę dla naszych działań. Jednak czy jesteśmy dobrym partnerem? Jaką mamy misję i strategię oraz co możemy zaoferować naszym klientom i dealerom? Zachęcamy do poznania bliżej historii naszej marki. Wszystkiego dowiesz się z naszej prezentacji, którą znajdziesz pod adresem rolmako.pl prezentacja.